Minorka to jedna z najbardziej dzikich i autentycznych wysp w Europie. Nie znajdziecie tu ogromnych kurortów jak na Majorce, za to dostaniecie coś znacznie lepszego. Dziesiątki ukrytych zatok, spektakularne klify i miejsca, do których często trzeba dojść pieszo. W tym filmie pokażemy wam najpiękniejsze plaże Minorki, zarówno te łatwo dostępne, jak i takie, dla których trzeba się trochę wysilić. Odwiedzimy też prehistoryczne stanowiska sprzed tysięcy lat, klimatyczne miasteczka, dzikie punkty widokowe, a na końcu powiemy, gdzie warto nocować, żeby mieć najlepszą bazę wypadową. Cześć! Zgodnie z zapowiedzią wróciliśmy na Minorkę, aby nakręcić kompletny przewodnik po tej wyspie. Zobaczyliśmy jeszcze więcej plaż, zwiedziliśmy jeszcze więcej stref archeologicznych, a także innych atrakcji, także zapraszamy. Na Minorce znajdziecie ponad 100 plaż i zatok. Co ważne, ogromna część z nich jest dzika i niezabudowana. Bardzo często wygląda to tak, że zostawiacie samochód na parkingu i idziecie jeszcze 20-30 minut pieszo przez las albo klify. Na Minorce nazwy plaż nie są przypadkowe. Warto wiedzieć, co oznaczają. Platia to po katalońsku po prostu plaża, zazwyczaj większa i bardziej otwarta. Natomiast cala oznacza małą zatokę, często ukrytą między skałami. I to właśnie te cale są wizytówką Minorki. Jeszcze zanim przejdziemy do plaż, dwie uwagi. Nasze filmy nagrywaliśmy w maju i w czerwcu, a więc przed i w sezonie. Przez co na naszych ujęciach czasem plaże są zatłoczone, a czasem puste. Druga sprawa to naturyści. Znajdziecie ich praktycznie na każdej plaży na Minorce. Naszą przygodę z plażami rozpoczniemy od południa wyspy. Zaczynamy od plaży Son Saura, jednej z najłatwiej dostępnych plaż na wyspie. Parking znajduje się praktycznie przy samej plaży, więc to dobre miejsce na spokojny start dnia, albo jeśli nie macie ochoty na długie spacery. Sama plaża jest szeroka, piaszczysta i dość naturalna, jak na tak łatwy dostęp. Nie ma tu typowej, gęstej zabudowy turystycznej, dzięki czemu nadal czuć klimat Minorki. Woda jest płytka i spokojna, więc to dobre miejsce również dla rodzin. To też świetny punkt startowy na piesze wycieczki wzdłuż wybrzeża. Z Son Saura ruszyliśmy szlakiem Camí de Cavais. To historyczna trasa okrążająca całą wyspę, która kiedyś służyła do patrolowania wybrzeża. Platia de Bella Vista znajduje się zaraz na początku naszego spaceru, tuż za plażą Son Saura. Sama Bella Vista jest spokojniejsza i mniej oblegana niż bardziej znane plaże. To dobre miejsce, jeśli chcecie uciec od tłumów. Trasa idzie wzdłuż wybrzeża, z widokiem na klify i zatoki, a po drodze trafiają się miejsca, gdzie można zejść bliżej wody. I tak dochodzimy do Cala de Talayer. To jedna z tych zatok, które idealnie pokazują, czym jest Minorka. Niewielka, ukryta między skałami, z intensywnie turkusową wodą i bardzo naturalnym otoczeniem. Nie da się tu dojechać samochodem, trzeba dojść pieszo, najczęściej właśnie z Son Saura albo z Cala en Turqueta. I to jest standard na wyspie. Najpiękniejsze miejsca wymagają trochę wysiłku. Na miejscu nie ma żadnej infrastruktury, więc wszystko trzeba mieć ze sobą. Ale dzięki temu klimat jest znacznie bardziej dziki. Cala Macarella to jedna z najbardziej znanych plaż na Minorce i zdecydowanie jedna z najbardziej fotogenicznych. Otoczona wysokimi klifami, z jasnym piaskiem i krystalicznie czystą wodą, wygląda jak z katalogu biura podróży. W przeciwieństwie do wielu innych zatok znajdziecie tu bar, toalety i ratowników, więc jest trochę bardziej turystycznie. Nie ma tu jednak parkingu przy samej plaży. Najczęściej dochodzi się z Cala Galdana, tak jak my, albo korzysta z transportu publicznego.
Zaledwie 10 minut spaceru od Makarei znajduje się Makareietta, mniejsza, bardziej kameralna, ale jednocześnie dużo bardziej zatłoczona. To jedno z najbardziej instagramowych miejsc na wyspie, więc w sezonie potrafi tu być naprawdę ciasno. Jeśli chcecie zobaczyć ją w spokojniejszym wydaniu, najlepiej przyjść wcześnie rano. Plaża jest niewielka, ale otoczenie robi ogromne wrażenie, szczególnie widok z góry na zatokę. Cala Galdana to zupełnie inny klimat niż większość Minorki. To jedna z niewielu plaż z pełną infrastrukturą i jednocześnie jeden z głównych kurortów na wyspie. Znajdziecie tu hotele, restauracje, sklepy i wszystko, czego można oczekiwać od wakacyjnej miejscowości. Sama plaża jest szeroka, piaszczysta i bardzo zadbana. To dobre miejsce dla osób, które chcą połączyć piękną plażę z wygodą i łatwym dostępem. Cala Mitiana to jedna z najładniejszych zatok na południu wyspy. Żeby się tu dostać, trzeba przejść około 20 minut od parkingu, który znajduje się w Cala Galdana, ale droga jest łatwa i dobrze oznaczona. Na miejscu czeka klasyczny widok Minorki. Jasny piasek, turkusowa woda i klify porośnięte sosnami. Plaża jest dość duża jak na Calę, więc nawet przy większej liczbie ludzi da się znaleźć miejsce. To jedno z tych miejsc, które praktycznie zawsze robi dobre wrażenie. Jeszcze kawałek dalej znajduje się Cala Mitianeta. To zupełnie inny typ miejsca, bardzo mała zatoczka z minimalną ilością piasku. Wiele osób rozkłada się tutaj na skałach, a część wykorzystuje to miejsce do skoków do wody. Jeśli lubicie takie klimaty, to zdecydowanie warto zajrzeć. Nie jest to typowa plaża do leżenia przez cały dzień, ale jako krótki przystanek bardzo ciekawa. Platia de Son Bou to najdłuższa plaża na całej Minorce. Ciągnie się przez kilka kilometrów i jest świetnym miejscem na spacery, szczególnie o zachodzie słońca. Za plażą znajdują się wydmy, przez które prowadzą drewniane pomosty, a także niewielkie jeziorko, gdzie można spotkać bardzo głodne kaczki i gęsi. To jedno z niewielu miejsc, gdzie macie łatwy dostęp do infrastruktury, a jednocześnie sporo przestrzeni. Tuż przy tej plaży znajdował się nasz hotel, o którym opowiemy później. Jeśli podoba Ci się ten film, to nie zapomnij o łapce w górę, podbiciu filmu, zostawieniu komentarza i subskrypcji. Te drobne gesty wiele znaczą dla rozwoju naszego kanału. Na północy wyspy krajobraz się zmienia. Platia de Tortuga to dzika plaża dostępna pieszo z parkingu przy latarni Favarich. Spacer zajmuje około 20 minut i prowadzi przez bardzo surowy, niemal księżycowy krajobraz. Sama plaża może nie jest najbardziej spektakularna, ale woda jest tu wyjątkowo czysta i spokojna. To dobre miejsce na połączenie plażowania z eksploracją północnej części wyspy. Cala Presili znajduje się bliżej parkingu niż Tortuga i dojście jest krótsze. Niestety sama plaża jest bardziej kamienista i mniej efektowna. Jeśli macie czas i siłę, lepiej iść te kilka minut dalej do Tortugi. Presili traktowalibyśmy raczej jako opcję po drodze. Platia de Cavalleria wyróżnia się przede wszystkim kolorem piasku. Jest on znacznie bardziej żółty, a miejscami wręcz czerwonawy, zupełnie inny niż na południu wyspy. Dojście z parkingu jest krótkie i łatwe. W okolicy znajdują się też klify, z których można podziwiać wybrzeże.
to jedna z ciekawszych plaż na północy i dobra alternatywa dla bardziej wymagających trekkingów. Cala Pregonda to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na Minorce. Żeby się tu dostać, trzeba przejść około 30 minut od parkingu przy restauracji Binimella. Restaurację swoją drogą bardzo polecamy, korzystaliśmy z niej przed wyruszeniem na szlak. Po drodze mijacie mniej atrakcyjne plaże, ale sama Pregonda wynagradza ten wysiłek. Zatoka jest chroniona przez skaliste wysepki, dzięki czemu woda jest bardzo spokojna. Dodatkowym elementem klimatu są stare, częściowo opuszczone zabudowania przy brzegu. Cala del Pilar to jedna z bardziej dzikich i mniej uczęszczanych plaż. Dojście zajmuje około 20-30 minut i prowadzi przez naturalne tereny z dala od zabudowy. To miejsce ma świetny klimat, szczególnie jeśli traficie na dobrą pogodę. W naszym przypadku warunki nie pozwalały na kąpiel, ale potencjał tej plaży jest ogromny. Cala Algajarens to większa, bardziej dostępna plaża z dwoma parkingami, bliższym i dalszym. Nawet jeśli pierwszy jest pełny, spacer z drugiego nie zajmuje dużo czasu. Plaża jest szeroka i przestronna, więc mimo sporej liczby osób nie ma wrażenia tłoku. To dobre miejsce na spokojne plażowanie. Na koniec Platja des Bot, położona tuż za skałkami przy Cala Algajarens. Jest mniej znana i trochę bardziej ukryta, dzięki czemu bywa spokojniejsza. Jeśli już jesteście w tej okolicy, warto podejść kawałek dalej i zobaczyć ją na własne oczy. Minorka to nie tylko plaże. To również jedna z najciekawszych wysp pod względem archeologii w całym basenie Morza Śródziemnego. Znajdują się tu setki stanowisk związanych z tzw. kulturą talajotycką, która rozwijała się tutaj ponad 3000 lat temu. Jej najbardziej charakterystyczne elementy to tajemnicze konstrukcje zwane taulami oraz grobowce zbudowane z ogromnych bloków skalnych. Co ciekawe, do dziś nie ma pełnej zgody co do tego, jak funkcjonowała ta cywilizacja i jakie były wszystkie funkcje tych budowli. Naveta des Tudons to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Minorki i jednocześnie jeden z najlepiej zachowanych prehistorycznych grobowców w Europie. Budowla ma charakterystyczny kształt odwróconej łodzi i została wzniesiona około 1000 lat przed naszą erą, całkowicie bez użycia zaprawy. Kamienie są idealnie dopasowane do siebie. W środku odnaleziono szczątki kilkudziesięciu osób oraz przedmioty codziennego użytku, co sugeruje, że było to miejsce pochówku całej społeczności. To szybki przystanek, ale bardzo symboliczny dla historii wyspy. Torralba den Salord to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Minorce. Na jego terenie można zobaczyć pozostałości dawnej osady, w tym domów, systemów wodnych i przede wszystkim imponującą taulę. Taula to pionowy kamień z poziomym blokiem na górze, tworzący kształt litery T. Do dziś nie wiadomo dokładnie do czego służyły. Najczęściej zakłada się funkcje religijne lub rytualne. Spacer po tym miejscu daje dobre wyobrażenie o tym, jak mogło wyglądać życie na wyspie kilka tysięcy lat temu.
Torre den Galmes to największa osada talajotycka na Minorce i jedno z najciekawszych miejsc dla osób, które chcą zobaczyć coś więcej niż pojedynczy obiekt. Znajduje się na wzgórzu, dzięki czemu oprócz samego stanowiska archeologicznego mamy też świetne widoki na okolice. Na terenie kompleksu znajdują się pozostałości domów, systemów zbierania wody deszczowej, jaskiń oraz kilka talajotów, czyli kamiennych wież. Całość jest dobrze oznaczona, więc można spokojnie zwiedzać na własną rękę. To jedno z tych miejsc, gdzie naprawdę czuć skalę dawnej cywilizacji. Santa Agueda to propozycja trochę inna niż pozostałe. Same ruiny nie są szczególnie spektakularne, ale zdecydowanie warto tu przyjechać dla samego trekkingu. Wejście na szczyt zajmuje około 25 do 40 minut w zależności od tempa i prowadzi przez dość strome podejście. Na górze znajdują się pozostałości twierdzy, która była wykorzystywana jeszcze w czasach średniowiecznych. To właśnie tutaj przez pewien czas rezydował ostatni muzułmański władca Minorki przed przejęciem wyspy przez chrześcijan. Największą nagrodą są jednak widoki, panorama niemal całej wyspy. Nekropolis de Cala Morey to mniej znane, ale bardzo ciekawe miejsce, szczególnie że można zwiedzać je za darmo. Znajdują się tu wykute w skale grobowce, które przypominają niewielkie jaskinie. W przeciwieństwie do wielu innych stanowisk można tu podejść bardzo blisko, a nawet zajrzeć do środka. Całość nie zajmuje dużo czasu, ale daje zupełnie inną perspektywę na zwyczaje pogrzebowe dawnych mieszkańców wyspy. To dobra opcja jako krótki przystanek na trasie. Mola Fortress, czyli Forteca Izabeli II, to zupełnie inny rozdział historii Minorki, tym razem znacznie bardziej współczesny. Została zbudowana w XIX wieku przez Hiszpanów, aby chronić strategiczny port w Mahón. Co ciekawe, nigdy nie została wykorzystana w realnych działaniach wojennych. To ogromny kompleks z bastionami, tunelami i punktami widokowymi. Zwiedzanie zajmuje spokojnie ponad godzinę, szczególnie jeśli chcecie zajrzeć w różne zakamarki. Dojazd samochodem z Mahón zajmuje około 15 minut, a bilet wstępu kosztuje ponad 8 euro. Minorka ma dwa główne miasta, które przez lata rywalizowały o miano stolicy. Dawniej była nią Ciutadella, ale po przejęciu wyspy przez Brytyjczyków przeniesiono ją do Mahón, głównie ze względu na ogromny, naturalny port. Dziś oba miasta mają zupełnie inny klimat i zdecydowanie warto zobaczyć oba. Ciutadella to najbardziej klimatyczne miasto na wyspie. Zwiedzanie zaczęliśmy od katedry Santa Maria oraz klasztoru Socors, gdzie znajduje się również muzeum diecezjalne. Wstęp do obu obiektów kupicie na jednym bilecie i zdecydowanie warto zajrzeć do środka. Potem ruszyliśmy w stronę portu, mijając po drodze ratusz, który kiedyś pełnił funkcję Pałacu Królewskiego. Zatrzymaliśmy się też na targu rybnym Pescaderia z końca XIX wieku, który dziś pełni również funkcję miejsca spotkań i jedzenia. Spacer zakończyliśmy na placu des Born, reprezentacyjnym sercu miasta, otoczonym zabytkowymi budynkami. Fornells to niewielkie, spokojne miasteczko położone nad zatoką na północy wyspy. Najlepiej zacząć od spaceru wzdłuż nabrzeża, gdzie zobaczycie przyjemną zabudowę, niewielką marinę i codzienne życie mieszkańców. Zajrzyjcie też do ruin Castel de Sant-Antoni, które przypominają o militarnej historii tego miejsca. Główną atrakcją jest jednak wieża obronna Torre de Fornells.
Za niewielką opłatą można wejść do środka i na taras widokowy, z którego rozciąga się bardzo ładna panorama zatoki i klifów. Becker Way to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na Minorce. Białe, niemal bajkowe miasteczko z wąskimi uliczkami. Warto jednak wiedzieć, że to nie jest historyczna miejscowość, tylko stosunkowo nowa zabudowa turystyczna, stylizowana na tradycyjną architekturę rybacką. Mimo to, miejsce robi świetne wrażenie wizualne i jest bardzo fotogeniczne. Spacer po labiryncie uliczek to obowiązkowy punkt dla fanów zdjęć. W sezonie bywa tu tłoczno, więc najlepiej przyjechać wcześnie rano. St. Louis to miasteczko, które odwiedziliśmy głównie ze względu na wiatrak Molly de Dalt, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na wyspie. Poza nim zobaczyliśmy też kościół parafialny oraz drugi, mniejszy wiatrak na obrzeżach. Niestety nasze wrażenia były raczej średnie. Miasto sprawiało wrażenie bardzo spokojnego, wręcz pustego, a większość lokali była zamknięta. Dodatkowo duży problem stanowiło znalezienie miejsca parkingowego. To raczej krótki przystanek niż miejsce, do którego warto jechać specjalnie. Mahon, czyli obecna stolica Minorki, ma zupełnie inny charakter niż Ciutadella. Jest bardziej rozciągnięta i nowocześniejsza, ale jej największym atutem jest port, jeden z największych naturalnych portów w Europie. Zaczęliśmy od targu rybnego Mercado de Pescados, choć akurat trafiliśmy na dzień, kiedy był zamknięty. Następnie zobaczyliśmy ratusz i kościół Santa Maria, który niestety również był zamknięty. Zajrzeliśmy za to do kościoła Iglesia del Carmen oraz do przylegającego do niego targu, gdzie można kupić pamiątki i coś zjeść. Najciekawszym punktem był jednak rejs po zatoce. Kosztuje 18 euro i trwa mniej więcej godzinę, w zależności od operatora. To jedna z tych atrakcji, które pozwalają zobaczyć Mahon z zupełnie innej perspektywy. Nie z poziomu ulic, tylko od strony wody. Podczas rejsu przepływa się przez cały port, który ma ponad 5 km długości. Po drodze mijacie różne wyspy, m.in. Isla del Rey, gdzie znajduje się dawny szpital wojskowy, oraz Isla El Lazaret, która kiedyś pełniła funkcję miejsca kwarantanny dla statków przypływających do portu. Widać też liczne fortyfikacje i obiekty wojskowe, które przypominają o strategicznym znaczeniu tego miejsca, szczególnie w czasach, gdy Minorka była pod panowaniem Brytyjczyków. Jednym z ciekawszych punktów jest również okolica El Castel, czyli niewielkiego miasteczka położonego przy wejściu do portu. W trakcie rejsu usłyszycie nagrania opowiadające o historii portu i mijanych miejscach, co dodatkowo pomaga zrozumieć, jak ważną rolę odegrał on przez wieki. Po drodze jest też przystanek na oglądanie podwodnego świata przez szklane elementy łodzi. Nie jest to szczególnie spektakularne doświadczenie, ale stanowi ciekawy dodatek, zwłaszcza jeśli ktoś wcześniej nie miał okazji zobaczyć czegoś takiego. Minorka to nie tylko plaże i historia. To również świetne punkty widokowe, klify, latarnie morskie i naturalne formacje skalne, które często wyglądają jak z innej planety. Co ważne, wiele z tych miejsc jest bardzo łatwo dostępnych, a jednocześnie daje naprawdę spektakularne efekty wizualne, szczególnie o wschodzie i zachodzie słońca. Pont den Hill to naturalny łuk skalny położony niedaleko Ciutadelli i jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na wyspie. Sam łuk powstał w wyniku erozji skał przez wodę i wiatr i dziś tworzy charakterystyczne okno wychodzące na morze. Przy odrobinie szczęścia zachodzące słońce ustawia się tak, że światło przechodzi przez łuk i daje świetny efekt na zdjęciach.
Dojście z parkingu zajmuje dosłownie kilka minut, więc to jedna z tych atrakcji, które dają dużo efektu przy minimalnym wysiłku. Cim del Toro to najwyższy punkt Minorki. Ma nieco ponad 350 metrów wysokości. Na sam szczyt można wjechać samochodem, więc to bardzo łatwo dostępny punkt widokowy. Na miejscu znajduje się również klasztor i niewielka infrastruktura turystyczna. Największą atrakcją są oczywiście widoki. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć dużą część wyspy, zarówno północne, jak i południowe wybrzeże. To dobre miejsce, by złapać orientację w terenie i zobaczyć, jak naprawdę wygląda Minorka z góry. Far de Cavalleria to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na północy wyspy. Znajduje się tu latarnia morska położona na wysokich klifach, które robią ogromne wrażenie, szczególnie przy mocniejszym wietrze i falach. W okolicy znajduje się też niewielka jaskinia, do której można zejść i przez okno skalne zobaczyć morze z bardzo ciekawej perspektywy. Jest tu również mała kawiarnia, więc to dobre miejsce na dłuższy przystanek. Cap de Favarich to jedno z najbardziej surowych i unikalnych miejsc na całej Minorce. Krajobraz jest tu zupełnie inny niż na południu wyspy. Ciemne skały, brak roślinności i bardzo księżycowy klimat. Znajduje się tu latarnia morska, choć sama w sobie nie jest najważniejsza. Największe wrażenie robi całe otoczenie. Samochód trzeba zostawić na parkingu i dojść asfaltem około 15-20 minut. To miejsce zdecydowanie wyróżnia się na tle całej wyspy i warto je zobaczyć choćby dla kontrastu. Podczas obu pobytów na Minorce nocowaliśmy w hotelu Sol Milanos Pinguinos, położonym przy plaży Son Bow. Największą zaletą tej lokalizacji jest położenie praktycznie w centrum wyspy. Dzięki temu dojazd do większości atrakcji zajmuje rozsądny czas, niezależnie czy jedziecie na wschód czy zachód. Za pierwszym razem wybraliśmy pokój typu Sunset View i widok na morze był naprawdę świetny, szczególnie wieczorami. Za drugim razem zdecydowaliśmy się na trochę tańszy Sea View. Widok był podobny, ale standard pokoju, zwłaszcza łazienki, był zauważalnie gorszy. Jeśli zdecydujecie się na ten hotel, zdecydowanie warto dopłacić do opcji z widokiem na wodę. Sam obiekt jest już trochę wysłużony i przydałoby mu się odświeżenie. Pokoje są raczej małe, a śniadania oceniamy jako bardzo przeciętne. Warto też pamiętać o dodatkowym koszcie parkingu – 14 euro za dobę. Mimo tych minusów, jako baza wypadowa sprawdza się naprawdę dobrze. Poza plażą Son Bow w okolicy znajdziecie dwie dodatkowe atrakcje w zasięgu krótkiego spaceru. Pierwszą są ruiny paleochrześcijańskiej bazyliki, a drugą tajalotyckie jaskinie w pobliskich skałach. Minorka to wyspa, która na pierwszy rzut oka może wydawać się spokojna i niepozorna, ale im więcej czasu tu spędzicie, tym bardziej zaczyna pokazywać swój charakter. To miejsce dla osób, które lubią odkrywać, nie boją się zejść z utartych szlaków i są gotowe pójść kawałek dalej, aby zobaczyć coś wyjątkowego. Jeśli szukacie połączenia pięknych plaż, ciekawej historii i dzikiej natury, Minorka jest jednym z najlepszych kierunków w Europie. Dajcie znać w komentarzu, które miejsce zrobiło na Was największe wrażenie i czy planujecie podróż na tę wyspę. A jeśli ten film był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!